Siema, tu Wahacz. BYD wprowadza na rynek swój kolejny hybrydowy model, być może najistotniejszy w całej gamie pod kątem potencjału sprzedażowego w Polsce, to znaczy Atto 2 DMi. Będąc precyzyjnym, zupełnie nowy model to nie jest, bo w pełni elektryczna wersja tego auta pojawiła się w sprzedaży jakiś czas temu, ale hybryda plug-in może trafić do większego grona zainteresowanych, a ogólnie mamy tutaj do czynienia z samochodem wpasowującym się w aktualne trendy rynkowe, to znaczy z crossoverem o długości 433 cm i szerokości 183 cm. Na premierowym spotkaniu mogłem pojeździć trochę tym autem i zacznę od omówienia kluczowej nowości, czyli hybrydowego układu napędowego. W jego przypadku ponownie nie można mówić o zupełnie nowym rozwiązaniu, ponieważ hybryda plug-in DMi stosowana jest już w innych modelach BYD, chociażby Silu 5, tutaj trafiła po prostu do innego nadwozia. W Atto 2 mamy do czynienia z dwoma wariantami układu, oba opierają się o silnik benzynowy 1.5, ale w podstawie dostajemy moc 166 koni mechanicznych, a także mniejsze akumulatory 7,8 kWh, które mają zapewnić do 40 km elektrycznego zasięgu, a łączny zasięg auta według WLTP wynieść ma 930 km. Ja do jazdy dostałem bardziej zaawansowane wcielenie hybrydy DMi nazwane Boost, gdzie moc powiększona jest do 212 koni mechanicznych, podobnie jak akumulatory, bo dostaje się w nich pojemność 18,3 kWh, co z kolei pozwolić ma na jazdę na prądzie do 90 km. Też ładowarka pokładowa jest mocniejsza, bo w podstawie obsługuje 3,3 kW, a w prezentowanym wariancie mamy 6,6 kW, czyli według producenta od 15 do 100% można naładować samochód w około 3 godziny. Dopłacając dostaje się również funkcję ładowania zwrotnego, a bez względu na wersję hybrydy nie można ładować jej jednak prądem stałym, co nie jest jakąś tragedią, ale przy większych akumulatorach byłoby na pewno miłym bonusem. Powiększone baterie sprawiają za to, że skumulowany zasięg wynieść ma 1000 km. Na chwilę obecną nie mogę jednak powiedzieć, ile trzeba będzie dopłacić, aby wejść w posiadanie mocniejszego Atto 2 DMi, ponieważ ceny tego modelu w Polsce nie zostały jeszcze podane i stanie się to w grudniu 2025 roku, wtedy też ruszy sprzedaż, a pierwsze egzemplarze fizycznie pojawią się w Polsce w okolicach marca-kwietnia 2026. W każdym razie ceny ustalono już w Hiszpanii i tam podstawa nazywająca się Active kosztuje 28 200 euro, a Boost 31 200 euro, co przy przeliczeniu z dnia publikacji filmu daje 119 i 132 tysiące złotych. Boost oznacza także lepsze wyposażenie, przy czym w podstawie dostaje się już rozsądny moim zdaniem poziom, bo na pokładzie są wszystkie przewidziane do Atto 2 systemy bezpieczeństwa, chociażby z aktywnym tempomatem, też jest kamera cofania z czujnikami parkowania z tyłu, dostęp bezkluczykowy, ekran 12,8 cala z nawigacją, czujnik deszczu, no ogólnie niczego, aby bezproblemowo użytkować to auto nie brakuje, ale też na żadne bariery nie ma co liczyć. W Boost, poza lepszym układem napędowym, dostaje się także kamery 360 stopni, ekoskórę na fotelach o naprawdę dobrej jakości, bezprzewodową ładowarkę 50 W czy szklany dach i biorąc pod uwagę wysokość dopłaty, jeśli komuś nie zależy po prostu na minimalizowaniu ceny, to długoterminowo może być to lepsza opcja i ogólnie poziom wyposażenia jest moim zdaniem ok. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy hybrydą, to będą one skrótowe, bo autem przejechałem raptem kilkadziesiąt kilometrów i nawet nie zdążyłem wyczerpać w nim akumulatorów. W każdym razie DMi opiera się o koncepcję, gdzie silnik spalinowy możliwie często ma służyć po prostu jako generator energii dla silnika elektrycznego, który to dopiero ma wprawiać koła w ruch i potrzeba mocnego przyspieszania czy jazdy z wysokimi prędkościami, aby benzyna musiała także wziąć na siebie bezpośrednie napędzanie kół. Ma to zapewnić bardziej optymalne wykorzystanie napędu i też większą płynność i czy to tutaj z większą ilością energii na pokładzie, czy przy moich poprzednich doświadczeniach z DMi w innych modelach, gdy jeździłem z pustymi akumulatorami, hybryda tę płynność zapewnia na dobrym poziomie. Nie występują także etapy z wyraźnie odczuwalnym czy dokuczającym trzymaniem wysokich obrotów w celu podładowywania akumulatorów, chociażby dzięki obecności pod maską silnika czterocylindrowego z lepszą kulturą pracy. Taka budowa hybrydy z kolei sprawia, że te wysokie i jednostajne obroty pojawiają się podczas ostrego przyspieszania, ale jadąc normalnie rzadko będą spotykane. Dynamika auta do wspominanego normalnego stylu użytkowania powinna być w zupełności wystarczająca. Producent podaje katalogowy czas sprintu do setki w wersji Boost wynoszący 7,5 sekundy. W warunkach miejsko-podmiejskich, jadąc w trybie hybrydowym, Atto 2 DMi pokazywało średnie spalanie w okolicach 4,5 litra, zatem przy 45-litrowym baku deklarowany zasięg brzmi realnie.
Nadwozie samochodu względem wariantu elektrycznego lekko się zmieniło i ma chociażby zmodyfikowany zderzak z przodu, przy czym są to bardzo delikatne zmiany i bez szczegółowych porównań trudne do wychwycenia. W kabinie mamy do czynienia z prostym projektem, w którym widać trochę budżetowość, ale wygląda on moim zdaniem ok, że nie ma się czym zachwycać, ale zarazem czego czepiać. Jakościowo testowany egzemplarz w wersji Boost wypadał naprawdę dobrze, bo we wszystkich eksponowanych miejscach na desce rozdzielczej czy drzwiach znaleźć można obszycie ekoskórą albo inne miękkie i dobrze wyglądające materiały. Jak na prognozowaną cenę samochodu jest naprawdę solidnie, zwłaszcza z białą tapicerką, co dodaje fajnego kontrastu. Niestety w kabinie nie znajdzie się wiele fizycznych elementów sterujących i na przykład pozbyto się tradycyjnego przełącznika świateł i sterowanie nimi odbywa się poprzez menu na ekranie. Na szczęście ikonka jest łatwo dostępna na dolnej belce, ale wciąż jest to mniej wygodne. Tak samo nie ma co szukać na pokładzie fizycznego panelu klimatyzacji, za jego obsługę także odpowiada menu na ekranie wyzwalane w okolicy sterownika świateł. Znowu da się z tym żyć, ale wolałbym żyć z wygodniejszym oddzielnym panelem. Wyświetlacz środkowy bez względu na wersję wyposażeniową ma wspominane 12,8 cala i w przeciwieństwie do niektórych innych modeli BYD nie jest on obracany. Poza brakiem tego bajeru dostajemy w Atto 2 wygodny system, który co istotne w hybrydzie DMI względem elektryka, którym też jeździłem, jest zmodyfikowany i ma integrację z usługami Google, co oznacza obecność map Google i możliwości instalacji innych aplikacji ze sklepu Play bez konieczności łączenia smartfona. Niestety wyświetlanie mapy może odbywać się wyłącznie pełnoekranowo, to znaczy może jest taka opcja, by go podzielić, ale ja na szybko próbowałem to zrobić i mi się nie udało, aby z boku wyświetlały się na przykład wskazania audio, a na domyślnym ekranie domowym mamy tylko przełączniki na dole i sporo marnującej się przestrzeni z tapetami. System ogólnie działa naprawdę sprawnie i ma chociażby wygodną belkę wysuwaną od góry z przełącznikami do najważniejszych funkcji związanych z działaniem samochodu, a także rozbudowane menu, gdzie można dostroić jego działanie już bardziej dokładnie. Interfejs jest przejrzysty, wyświetlacz ma bardzo dobrą jakość, więc poza samym pomysłem na wrzucenie do menu zbyt wielu funkcji nie mam się tutaj do czego przyczepić. Wysoką jakość oferują także kamery 360 stopni w testowanym BYD. Mamy w ich przypadku kilka widoków do wyboru. Wszystkie najważniejsze z użytkowego punktu widzenia są, nie można jedynie odpalić trybu 3D. Atto 2 swoją drogą przez bardziej kanciastą budowę jest całkiem łatwym samochodem do wyczucia krańców nadwozia bez opierania się elektronicznych asystentów, jedynie problematycznie wypada widoczność do tyłu, ponieważ model ten ma wysoko poprowadzoną tylną szybę. Na kierownicy fizyczne przyciski już są i są moim zdaniem rozsądnie rozmieszczone, to znaczy szybko połapałem się, że z prawej strony obsługuje się system audio, a z lewej asystentów bezpieczeństwa. Po obu stronach jest też po przycisku do personalizacji informacji na zegarach, gdzie można chociażby wyświetlić mapę Google, co jest fajnym dodatkiem. Mamy też tradycyjny komputer pokładowy, gdzie nie brakuje żadnych istotnych wskazań. Na tylnej kanapie, gdy miałem ustawiony przedni fotel pod siebie, to na nogi miałem jeszcze bezpieczny kilkucentymetrowy zapas wolnej przestrzeni, nad głową nawet pomimo obecności panoramicznego dachu również niewielki margines był. Bagażnik samochodu liczy 425 litrów, dostajemy w nim umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Jest także możliwość regulacji wysokości podłogi. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie maksymalne zdolności ładunkowe Atto 2 DMI to 1335 litrów. Podsumowując, BYD Atto 2 w wariancie hybrydowym łączy popularne aktualnie nadwozie z niższą ceną od hybrydowej linii Seal, zatem ma potencjał, aby skierować uwagę na tę markę sporej ilości osób, które dotychczas w ogóle BYD nie rozpatrywały. Istotna będzie ostateczna cena samochodu w Polsce, bo konkurencja jest duża, a też nie każdy potrzebuje hybrydy plug-in ładowanej z gniazdka, która siłą rzeczy musi być droższa niż jakieś zwykłe benzyny. Jeśli jednak cennik auta będzie u nas wyglądał rozsądnie, to w innych aspektach BYD Atto 2 DMI na mnie zrobiło pozytywne pierwsze wrażenie. Nie jest to model, który czymś się bardzo wyróżnia, czy wzbudza jakieś większe emocje, ale po prostu jako samochód może okazać się on solidną propozycją, z dobrze działającym układem hybrydowym, przyjemnym i neutralnym sposobem prowadzenia, naprawdę dobrym wykonaniem, czy miejscami przekombinowaną, ale z grubsza bezproblemową obsługą. Na koniec jeszcze wspomnę, że rodzina Atto 2 powiększyła się także o konkretniejszy wariant elektryczny, bo model ten wkrótce oferowany będzie w wersji Boost, gdzie dostajemy akumulatory 64,8 kWh, moc 204 koni mechanicznych i ładowanie 155 kW w porównaniu do 45 kWh, 175 koni
i 65 kW w dotychczas oferowanym wcieleniu. Niemniej jednak dla mnie bardziej interesujący jest wariant z hybrydą plug-in DMI i to na nim chciałem się skupić. I to wszystko, co przygotowałem z premierowego spotkania z BYD Atto 2. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!